Halo, witam, siemanko, sobota, lecimy z następnym odcinkiem, słuchajcie, Skręć w lewo. 3 ciągniki za nami, 3 Fergusony, 3 udało się zrobić, mamy sobotę, dzisiaj jedziemy do Fenda 309, nareszcie jakiś Fend, o Fendach to sobie jeszcze pogadamy tam na miejscu, bo tak, to tam parę rzeczy trzeba sobie dodać odnośnie tych ciągników, żaden się nie trafi, miałem na miejscu faworyta 512C, ale nie było czasu podjechać. Za Tu 600 metrów skręć w prawo. mamy 309, czyli już to będzie chyba COM 2, tam nie wiem, to oznacza COM 2, COM 3, czy to jest wersja sterowników, czy kabiny, czy o huk tam chodzi. Nie interesuje mnie to, schemat mi wszystko powie, nie muszę tego pamiętać. 4 dni, 4 osoby zostanie nam, jeżeli tego Fenda dzisiaj zrobimy. Mamy sobotę, nie chcę tam przy tym Fendzie siedzieć, myślę, że zejdzie się 5 godzin, na godzinę 12 będę. Mam nadzieję, że w środę w nocy skończę ostatni pojazd, jak nie to najwyżej Bizona przesuniemy na wyjazd do Bydgoszczy, bo będzie wyjazd do Bydgoszczy, bo mamy już 3 osoby i będzie też wyjazd do Białegostoku, też jakiś tydzień. Myślę, że do Bydgoszczy pojedziemy tydzień po świętach, na Białystok uderzymy 2 tygodnie po świętach. Także taka informacja dla tych, kto tam jeszcze coś tam, myślę, że na 1 tydzień, teraz już wiem do doświadczenia, że 5 punktów to jest Skręć maksymalnie. w prawo. I cóż, i tyle. Dobra, widzimy się przy Fendzie, nie przedłużam. Dodam jeszcze, że w poprzednim filmie zdarzają mi się jakieś przejęzyczenia, bo ja z kamerą latam w tak zwanym międzyczasie, żeby nie stać godzinę i nawijać o tym ciągniku na jakimś statywie. Ja biorę telefon w rękę i nagrywam to, co widzę, więc jakieś przejęzyczenia, że powiem na sterownik licznik, na licznik sterownik, że jakiś kolor kabli mi się pomyli, coś tam. Nie brać tego 100% za pewnik, ja niespecjalnie, po prostu przez to, że jestem zabiegany, czy tam intensywnie myślę, albo czas goni, bo się robi ciemno i tak dalej, no to jakieś przejęzyczenia się zdarzają. Dobra, widzimy się przy Fendzie, cześć. Dobra, jesteśmy już przy Fendzie. Wreszcie się trafił jakiś Fend, bardzo mnie to cieszy, bo ja bardzo lubię te ciągniki i zaraz wam powiem dlaczego, w porównaniu do renówek. Oj, kicia, przestań. Temat tych włączników, one są też w klasie. Niestety w tych ciągnikach nie ma przekaźników. Wszystko idzie przez te przełączniki, one nie są najtańsze. One się cholernie grzeją, ale tutaj już mówię, dlaczego te ciągniki są takie fajne. Chodzi o to, że pomimo lat wszystkie te napisy są zawsze czytelne. My sobie dołożymy przekaźniki, gdzieś tutaj może się przykręci do dachu. Zostaną bezpieczniki oryginalne. O, tutaj widać, już kostka jest pofalowana. Upaliło przewód, ale zobaczcie, tutaj nie ma żadnych pytań. Widzicie, WK0141. Ja sobie włączę laptopa. Czy on ma diagnostykę świateł? Czy on jest po kambusie? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Że halogeny u góry są normalnie. Znajdziemy sobie schemat, ale dla przykładu pokażę, bo tutaj już nam pan zdjął nam dach, żeby było szybciej. Ten Ferguson nie pali, on jest w kolejce. Ale zobaczcie, że tutaj w porównaniu do innych marek ślepy by to dopatrzył, nie? 151, 153. Zaraz sobie znajdę schemat do Fenda. One są też bardzo czytelne. Wszystkie złączki mają numery, na przykład X150 ileś tam dla przykładu. Tu nie ma żadnych pytań w kwestii tego ciągnika. Tej serii to jest, który to jest 309. Ale kabina jest jak w innych. Myślę, że tu będą bezpieczniki jak w starszych. Tak jest. Zobaczcie, tu jest normalnie poezja. Te bezpieczniki, ja je kojarzę. Passaty B3, B4 miały ten typ bezpieczników. Niemieckie porządne bezpieczniki, grube jak ta Lala. Nie pamiętam, jakie one są firmy. Ja zawsze po złomach szabrowałem. Ja też miałem od groma tych starych Volkswagenów. Wyjmowałem te bezpieczniki. Jedno, że mają fajnie widoczny tutaj ten element, który ma się przepalić, jest fajnie widoczny. Nie ma żadnych pytań. Zobaczcie tu przy szybie. Tam są sterowniki. Jakby to było Vario, to by miał tam, nawet nie wiem, co to jest za skrzynia, ma rewers, więc on będzie popielniczka. No brawo. Z Golfa 2. O jest, gówno chłopunie zegarek. Dobra, wyjmuję to, szukamy schemat i nagram już, jak będzie tutaj jak będzie w trakcie robota. Teraz sobie pokażemy, dlaczego ja lubię te ciągniki. Są bardzo czytelne instrukcje. Mam rozpiskę, który halogen gdzie, który pin w gnieździe bezpieczników, numer, amperaż,
dokładny opis, zaraz znajdziemy sobie schemat. Można sobie pokazać, mamy idealnie skąd mamy zasilanie, który mamy bezpiecznik, jaki mamy numer przewodu, w jakim złączu sobie przechodzi, gdzie idzie dalej. Tutaj nie ma żadnych niedopowiedzeń, żadnych pytań. Dokładnie wiem na tej podstawie, co gdzie idzie. Tu mamy przełącznik, tu mamy rozpiskę. Wiemy gdzie co i jak nam się przełącza. Trzeba chwilę pogłówkować, ale ogólnie nie ma żadnych pytań. Dokładnie teraz już wiem, który przewód idzie od bezpiecznika, którym złączem, jaki ma numer, gdzie się to wszystko rozchodzi, co mogę sobie poucinać, co wychodzi na lampy, co jest sygnałem, co jest podświetlaniem. No po prostu bajka, tylko trzeba umieć to czytać. Mamy bezpieczniki, znaczy przekaźniki. Bezpieczniki zostaną fabryczne i spróbujemy zregenerować fabryczne przyciski. Zaraz sobie jeden wyjmę. Tutaj sobie pościelałem, żeby nie stawać na fotelu. I taki jest pokrowiec. Zaraz sobie jeden wyjmiemy. Zobaczcie, tutaj numery są jak najbardziej czytelne wszystkie. No i tyle. Już nagram chyba gotowy efekt, bo tu więcej nie ma do powiedzenia. Mamy rozpiskę ABCD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 właściwie. I sobie zaraz narysuję schemat na kartce, który kabelek z którym, żeby tu za jednym zamachem to ciachnąć. On się tutaj spalił. Zobaczymy, czy przewozi. Jeżeli jest tylko przegrzany, ale jeszcze jakoś tam trybi, no to będzie chodził już. Będzie już chodził. Oj. Będzie chodził. To jest Vario TMS, czyli ma TMS, to ma elektroniczną regulację obrotów. Znajdujemy sobie przewody. Zaraz sobie zobaczę tutaj, który uciąć, który nie. I tyle. Nie miałem zasilania na kabelkach. Spalony od obrysu był bezpiecznik, znaczy od poprzecznych tam pozycyjnych. Po klemie 58 mamy przekaźnik taki masywny. Ja tutaj wyjąłem pin z tego względu, że był bezpiecznik ujarany. Widać, że jest kopcony, rozebrałem go. Mam na szczęście drugi taki masywny. Teraz już nie powinien, znaczy on dostanie tak czy inaczej, ale są już LEDowe lampy. Może to już kiedyś dostało. Po garach sprawdzałem pin, czy nie jest upalony, bo jest kolor trochę. Widać, że kabelek jest trochę przegrzany, ale jest tutaj ładny. Zostawię tą fabryczną, ponieważ mi się potem, jakbym to chciał przedłużać, wiązka mi się tu nie zmieści i bym narobił więcej krzywdy jak dobrego. Położymy zabezpieczenie, przykręcimy zaraz te bezpieczniki i bierzemy się już teraz, jak będziemy mieli zasilanie, za tam u góry temat. Przekaźnik nowy, ale nie ma zasilania. Tu przy okazji zobaczyłem, że przewody zaczęły się przecierać, więc trzeba to zaizolować. Weiss, przewód biały jest tutaj. On chyba będzie szedł gdzieś z pozycji. Zaraz sobie go znajdziemy. Skąd on w ogóle? Gdzieś się tu pewnie łączy. Jeden z wielu. Dobra, mamy znalezione zasilanie na włącznik. Bezpieczniki wymienione. Wszystkie pozycyjne mamy. Jak widzę taką wajchę, to od razu wiem, jak będzie podpięty rozdzielacz odładowacza, to już zostawię bez komentarza, to zawsze tak jest. Każdy robi jak umie. Niestety ostatni mi został Carrier, to jest jakieś renówki. Ważne, że ma 80 A, pasuje tutaj, działa, docisnę go jeszcze, zaizolowana tam wiązka. Porządek, po niemiecku wszystko jest, ale skla i bierzemy się za górę. Jesteśmy w połowie prac praktycznie, tu tak zamocowałem, bo tu wchodzi taki coś od dachu, możliwie najwyżej chciałem to zamontować, żeby nam tu nie kolidowało nic z tym. Tu mamy ucięty drugi, tutaj mamy tę wiązkę już od halogenu przerobioną, a tu będziemy mieli sterowanie do przycisku, cieniutkie kabelki, bo tu tylko będzie szło sterowanie. Słuchajcie, i właściciel tego ciągnika, oj, kamera brudna. Właściciel tego ciągnika pokazał mi, że jest taki zestaw do kupienia. Można kupić taki zestaw w firmie, nie będę mówił nazwy, nie chcę się włóczyć po sądach, ale tam na masce wtedy jakby ten ciągnik było z tego sklepu, tam by miał złoty napis. Wie ten wie. I on kosztuje chyba 3900. Nie wiem czy netto czy brutto, ale tak czy inaczej oscyluje w granicach 4000. Ta przeróbka na ciągniku trwa, myślę, że więcej jak tutaj się zeszło, bo mieliśmy problem z przekaźnikami, ale co warto dodać, jakie są plusy tej gotowej przeróbki? No takie, że sobie samemu zakładamy, a minusy są takie, że
Jak w tym przypadku możemy mieć wypalone zasilanie w ogóle do tych przełączników, to jest pierwszy minus. Drugi minus jest taki, że te kości, tu mam jedną nową, bo się popaliły stare, to znaczy my tam tą instalację kupną, że tak powiem, wpinamy w złącza te od przycisków fabrycznych, z tym, że one są przeważnie wypalone, wyjarane, więc ciągnik skręcony, zaraz sobie zobaczymy efekt, ale tak jak mówiłem o tych wadach gotowej instalacji, jeżeli mamy taki tutaj taką wtyczkę, ona została tu wymieniona, no to ta dokładka gotowego zestawu już nic tam nie pomoże, bo nam się to wykrzaczy na samym starcie. Tutaj jeszcze mamy jeden włącznik, drugi, trzeci. Więc i tak to nie będzie chodzić, i tak czy inaczej, i tak trzeba rzeźbić. To jest jedna kwestia, że te kości mogą być zdeformowane, zgrzane i co z tego, że będziemy mieli przekaźniki, jak i tak będzie się nam tutaj grzało, tak samo jak przy włączniku. Tylko tyle, że odciążamy włącznik, ale i tak może być różnie z halogenami, i tak będziemy mieli temperaturę tam, i tak się to stopi, i tak będzie śmierdziało. To jest drugi minus, właśnie, że możemy mieć coś nie tak w instalacji ciągnika i przeróbka nam nic nie pomoże. One się topią od właśnie zbyt dużego obciążenia, nie ma przekaźnika, Także w sumie ten zestaw gotowy poza ceną w ogóle abstrakcyjną, on pewnie w euro, pewnie kosztuje 1000 euro, 1000 euro to nie jest dużo, ale 4000 zł dla polskiego gospodarza to jest już zaporowo. Także ten gotowy zestaw ma tylko takie plusy, że jest gotowy, ale tak jak mówię, możemy mieć uszkodzenie tutaj, tak jak w tym przypadku. W bezpiecznikach z zasilaniem możemy mieć tutaj stopioną kostkę. Najlepiej jest to przejrzeć od A do B i wtedy będzie spokój. I na pewno to nie będzie 4000, tylko nawet gdyby to było na końcu Polski, to połowa tego, no zależnie od tego, w jakim stanie jest ciągnik, nie? Także kończymy. Mamy zrobione, jeden przełącznik tutaj na pewno był dobry, wszystko działa, tutaj jest sekcja z przekaźnikami, tu nic dodać, nic ująć. Ten, kto wyjmował te włączniki w tych fendach, to wie, że ta wiązka jest na tyle krótka, że jest przechlapane, krótko mówiąc, żeby to wyjąć. A żeby zdjąć cały panel, to jest element, który może pęknąć, wypada zdjąć dach. Więc teraz, gdyby ten przełącznik się uszkodził, a nie ma prawa się uszkodzić, prędzej przekaźnik by się wypalił, ale też nie, bo są 25 amperowe. No to teraz mamy po pierwsze mniejsze przekroje przewodów, ładnie pospinane, wszystkie są piny zaklepane na nowo, żadnych wystających drucików, nic takiego. Ten przełącznik będzie miał już tutaj dożywotkę, przekrój 0,85, przewody miękkie, bo one są przeważnie poprzegrzewane. Twarde, z białych robią się brązowe. Tutaj mamy 75, raptem 5 kabelków zawinięte razem. Tutaj mamy na tył wiązkę. Powtarzam ten sam manewr. Tutaj zrobię drugi bank tych, nazwijmy to tak, przekaźników. Mamy na kolory podzielone sekcje. Średnio rozgarnięty elektryk już to ogarnie, chociaż nie będzie potrzeby już tu wcale nigdy zaglądać. Dobra, skończyliśmy, mamy pomontowane. Coś tam widać. I tak to wygląda. Przekaźniki tył, przód włożone, no tutaj trochę zatrzaski mają wyjeżdżone, ale nikt się tu nie będzie z nimi tutaj matretował. Tam kable są tak ułożone, że nam nie zapierają, nie będą nam wyskakiwały te przełączniki. I tyle w sumie, no. Będzie już spokój do żywotka. Skręcamy, zakładamy dach. Dach się skręca i zaraz sobie zobaczymy efekt finalny. W środku już jest skręcony. Elegancko nam wszystko siadło. Trzeba podładać akumulator, bo za długo go trzymałem na światłach. Dobra, ciągniczek skręcony. Podświetlanie mamy. Tu są włączone wszystkie. Nic się nie będzie grzało. Teraz jest włączony guzik top, czyli tam na górze. Tu sobie zasłonimy właściciela. No i cóż, no nie ma co pokazywać. A ciągnik, czy jak się okazało, że jest to jest w pierwszych rękach, więc jest zadbany. I tyle. A w Fergusonie uszkodzony czujnik pod maską od rozrusznika. Zaraz on tam się w tych 54 znajduje obok świecy płomieniowej, przekaźnika też. Hermetyczny francuski Carrier chyba. Mamy sobotę 17, kończymy. Dzisiaj będzie krótki odcinek. Na razie, cześć. No dobra, jest sobota 18. Podjechałem do jeszcze jednego ciągnika. Spróbujemy szczęścia. Właśnie ten Autotronik trójka na złączach Deutscha T62, czyli teoretycznie pozbawiony tych wad z poprzednich. To jeszcze był taki czas, że oni faktycznie w tych ciągnikach widać, że
poprawiali. Te złącza są ładniutkie w środku. Pytanie, czy nie ma gdzieś zasilania łączonego. Tu idzie pod podłogą chyba w tym ciągniku tutaj kabel. Nie było komunikacji ze sterownikiem. Nie było, został tutaj przytargany ten ciągnik. Merlo go podciągnęło. Właśnie mi się najnowsze programowanie, które miałem, wessał sterownik i tutaj nam tańczą kontrolki. Będzie cięcie. No dobra, mamy podgląd do danych i zaraz zobaczymy, co go boli. Niedziela, tak jest, jak się nabierze roboty. Nie wiem, co mu jest. Przedzwonię, teraz już sobie w nocy znalazłem schematy. Wiem, co mam posprawdzać. No i cóż mogę dodać? Sterownik chyba będzie walnięty. On jest jakiś tam posilikonowany. Jest jakiś problem tam chyba z pamięcią. No nie wiem, z procesorem, z pamięcią. No elektroniczna sprawa, tak czy inaczej. Posprawdzam, co mogę. Może uda się skołować gdzieś od kogoś jakiś taki sterownik na pożyczkę, żeby było pewne, że to sterownik. I pewnie będzie do wysłania, no. Ale dzisiaj to tak sobie coś spróbujemy ruszyć tą robotą. Udało się skołować sterownik, nie nowy, ale nie zgnity. Mamy 15, niedziela jest. Mamy 15, znaczy się w niedzielę. Zaraz spróbujemy go wsadzić, zaprogramować, odpalić, pojeździć. Zaraz może wstawię fragment tutaj odnośnie starego sterownika. Na sterownikach nie znam, ale coś mi tak mówi, że jak jest dziura, względnie otwór, to tak średnio. Wybrać płytkę bez uszkodzeń. Spróbujemy dopatrzeć, jak ta korozja głęboko poszła, czy coś tu możemy poprawić i czy to w ogóle się jakkolwiek odezwie. Nawet niekoniecznie musi zacząć to jeździć już na amen do końca życia, ale jakbym miał pewność, że jest walnięty sterownik, to wtedy mogę ze spokojną głową stąd odjechać. Po prostu sobie właściciel skołuje sterownik i tyle. Albo naprawi ten. No spróbujemy go zregenerować tam po swojsku. No, także tak wyglądała sprawa ze starym sterownikiem, a teraz wsadzimy auto trójkę. On przegnił. One ogólnie nie mają jakiejś tam chyba awarii. Dzwoniłem, rozmawiałem po serwisach, tamten przegnity, no może można byłoby go regenerować, ale tam koszta 3000 regeneracja, 2,5 używany, więc montujemy. Sukces przy niedzieli. No teraz jest wyłączony zapłon, bo tu skręcamy wszystko, ten sterownik normalnie ożył, zaprogramowany, skręcamy na gotowo. Tutaj wisi nam ten sterownik, który został zakupiony, normalnie od strzała ożył. On bardzo nie było różnicy modelowej, bo był 62-55, jakieś tam tylko drobne zmiany w kodowaniu. Więcej by było, jakby był na przykład z 81, czy tam z AutoKitu na przykład też. Podłączymy aby sobie zbiorniczek od spryskiwaczy. Wszystko mamy skręcone. Skręcamy, skalibrujemy go na nowym sterowniku, bo olej też był niedawno wymieniany. Rewers tutaj się kalibruje w tej autotrójce z tą manetką. Jazda próbna, bez sprzęgła. Rewers, pyk. Jeszcze będzie kalibrowany, bo trochę szarpie. Redukcja, żarówka jest spalona. Dobra. Jazda testowa. W autotrójce można kombinacją przycisków wywołać pokazywanie temperatury. Musi być 40 stopni, żeby w ogóle nas dopuściło do kalibracji. Z tego wychodzi, że na razie mamy coś koło 15-20 na chwilę obecną. Olej nam się już praktycznie dogrzał, już teraz by weszło w tryb kalibracji. Najlepiej jakby nam ten czwarty półbieg przestał mrygać i możemy kalibrować. Bo wymieniać żarówki, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Trwa teraz kalibracja. Kalibracja zakończona. Przejedziemy się, zobaczymy, czy jakiś efekt to wniosło. Ja sobie zamienię tutaj żarówki. Żarówki sobie wymieniłem, żeby to już jakoś właściciel sobie dokupi. Tam dla zainteresowanych 1-2 W, takie żaróweczki. One są wszystkie podobne, są różne typy. Różnie tutaj bywa z tymi polami stykowymi. Czasami się ten wkład wyjmuje, można sam wkład kupić, czasami są już na stałe. Czasami nie ma tego pola stykowego z tej strony. No różnie, trzeba się, nie wiem, nie ma tu chyba 1-2 W, Philips. Dobra, zobaczymy. Damy sobie dwójkę, żeby była jakaś prędkość.
może jedyneczkę i zobaczymy, czy jest przy rewersie jakaś różnica. Nie wiem, czy on ładnie rusza, czy nie ładniej. 5 na godzinę. Zapniemy sobie rewers. Cyk, do przodu. Bardzo ładnie, płynnie jeździ, dobra. Udało się. No dobra, to już będzie koniec. Już się parę razy żegnałem, teraz się żegnam. Widzimy się w poniedziałek na robocie. Mamy niedzielę, o 18 już wypadałoby skończyć. Starczy tego dobrego. Na razie, cześć.